Resident Evil Village podzielił graczy. Jedni, w tym ja, stwierdzili, że świeże podejście jest czymś, czego gra potrzebowała. Inni zarzucili zbyt duże odejście od głównej tematyki serii na rzecz baśni i legend. Postanowiłem wrócić do wiochy jeszcze raz, aby tym razem doświadczyć gry w bardziej bezpośredni sposób. Jak wyszło? Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a to recenzja Resident Evil Village w wersji na PlayStation VR 2. Zapraszam. Nie ma sensu robić recenzji drugi raz, znajdziecie ją u mnie na kanale. Skupię się na tym, co Capcom zrobił, aby przystosować grę do VR-a oraz jakie płyną z tego zalety, ale i wady, oraz czy granie w Residenta w hełmie ma sens. Przeniesienie części 7 na hełm VR było świetnym ruchem, choć w przypadku PSVR cięcia oprawy były spore, aby móc zachować rozsądny klatkarz. Gra była też prostsza, gdyż celowaliśmy ruszając głową. Niemniej rezydencja Bakerów potrafiła wrzucić ciary na plecy, a wiele scen w hełmie miało zupełnie inny wymiar niż oglądanie ich na płaskim telewizorze. Capcom zapowiedział ekskluzywnie darmowy patch do Village, który umożliwił podpięcie hełmu PlayStation VR 2 i cieszenie się grą w zupełnie nowym wydaniu. Czy posiadacze hełmów innych firm powinni czuć się zawiedzeni? W mojej opinii tak, Capcom świetnie podszedł do tematu i przygotował rozgrywkę na najwyższym poziomie. Cieszy dodatkowo fakt, że gra oferuje kilka nowych pomysłów, które nie były dostępne w oryginalnej odsłonie. No ale chyba najbardziej cieszy to, że tryb jest całkowicie darmowy dla posiadaczy gry. Capcom skorzystał z technologii, jakie oferuje PlayStation VR 2, aby przygotować jak najlepsze doświadczenie dla graczy. Od razu widać, że tytuł oferuje wysoką jakość oprawy. Skorzystano tutaj z eye trackingu. Gra renderuje wyższą rozdzielczość tam, gdzie patrzysz, a tam, gdzie nie, jest rozdzielczość niższa. Efekt jest niezły i faktycznie, jeśli nie wiesz, na co patrzeć, dobrze to maskuje, przez co odbiór całej produkcji jest wyraźnie bardziej ostry niż w Resident Evil 7. Na filmie jest to bardzo widoczne, w VR-ze w zasadzie niezauważalne. Gra nadal wyświetla cutscenki na płaskim ekranie zawieszonym w powietrzu i jest to dość dziwaczne, bo czasami tytuł przełącza się dosłownie na kilka sekund, aby pokazać jakąś cutscenkę i potem wraca do trybu VR. Dlaczego jest to dziwne? Bo wiele ze scen, o wiele bardziej zaawansowanych, obserwujemy przez VR w pełnym 3D, a część jednak pozostała cutscenkami. Nie rozumiem takiego podejścia Capcomu. Podczas normalnej gry na TV zupełnie tego nie odczuwasz, ale na VR-ze przełączanie się na płaskie filmiki trochę wyrzuca z imersji i psuje całościowy efekt. Jak zapewne wiecie lub nie wiecie, PlayStation VR oferuje możliwość działania w 90 i 120 Hz. Jednak Resident 8 musiał przejść pewne cięcia, a i tak działa jedynie w 60 klatkach na sekundę. Jednakże ruch głową jest wykrywany w 120 Hz, a mniejsza ilość klatek jest rekompensowana przez asynchroniczny time warp. Technologia wymaga niewielkiego wyjaśnienia, bo korzystanie z tej funkcji na PlayStation VR 2 podejrzewam, że będzie dość częste. Na czym to polega? Otóż chodzi o zmniejszenie opóźnienia pomiędzy ruchem głowy a wyświetlaniem klatki. Jak się możecie domyśleć, przy 60 fps jest to niezwykle potrzebna funkcja. Jeśli gra renderuje natywnie 90 klatek, no wtedy nie ma to sensu, ale 60 ramek na VR-ze to zdecydowanie za niski wynik do komfortowej gry. Algorytm sprawdza położenie głowy, następnie jest renderowana klatka, ale przed wysłaniem jej na ekran ponownie jest sprawdzane ułożenie głowy i używając prostych transformacji algorytm dostosowuje odpowiednio klatkę. Nie renderuje jej od nowa, tylko korzysta z prostych przekształceń, aby była odpowiednio ustawiona. Co to daje? Gra wydaje się działać płynniej niż wspomniane 60 fps. Nie występuje denerwujące rwanie ekranu, dzięki czemu zmniejsza się żygogenność. Pod nóż poszedł ray tracing i nie jest to dziwne. Zastąpiono go cube mapami, które w niektórych miejscach wyglądają, cóż, dziwnie. Oczywiście problem polega na tym, że odbicia nie generują głębi 3D oraz paralaksy, więc scena, w której Lady Dimitrescu przegląda się w lustrze, wygląda jakby siedziała przed telewizorem. No cóż,
Nie jest to wielkim problemem, choć faktycznie sceny te wyglądają dziwnie. Niestety nie odczujecie tego na tym filmie, bo trzeba zobaczyć je w hełmie VR. Jednakże to wciąż Resident 8 i wiele lokacji, które doskonale pamiętacie i zapierały dech w piersiach, są tutaj w swojej znanej formie. Pierwsze wejście do zamku robi wrażenie. Gigantyczny żerandol czy bogato zdobione meble, jak i ściany nadal potrafią zaskoczyć swoim wykonaniem i tym razem śmiało mogę powiedzieć, że to wrażenie jest większe, bo bardziej namacalne. Oczywiście początkowa wiocha również nie ma się czego wstydzić. Realizm znany z klasycznej odsłony został tutaj zachowany i można nacieszyć oko pełnymi detali lokacjami. Gra też często operuje światłem i cieniem, a dzięki wyposażeniu PlayStation VR 2 w ekran OLED z HDR-em, wierzcie mi, że takie niuanse jak poziom czerni czy moment, gdy przechodzimy z dobrze oświetlonej lokacji do mrocznej, robią spore wrażenie, bo symulacja przyzwyczajania oczu do ciemności wyszła tutaj doskonale. Jak zorganizowano ekwipunek? Ethan ma dostęp do sporej części swojego uzbrojenia, które jest w zasadzie pod ręką. Sięgając do lewego rękawa wyciągamy nóż. Po prawej stronie na biodrze mamy podstawowy pistolet. Nieco dalej, jakby z tyłu, mamy drugi pistolet. Sięgając za prawe ramię mamy broń długą. Sięgając za lewe ramię wyciągamy buteleczki z płynem leczącym. Odkrywając lewą stronę kurtki mamy kolejną broń, jak i dostęp do dynamitów. Odkrywając prawą stronę kurtki mamy dostęp do latarki i min. Zrealizowano to naprawdę bardzo sprytnie, choć wymaga od nas chwili do ogarnięcia, gdzie machać łapami, aby znaleźć co potrzebujemy. Oczywiście każdą z broni możemy zmieniać w menu, dorzucając w odpowiednie miejsce karabin czy pistolet, jaki nam pasuje. Naprawdę świetna rzecz. Grałem na standardowych ustawieniach sterowania, które również bardzo sprytnie zrealizowano. Jeśli chcesz wziąć broń do ręki, sięgasz w odpowiednie miejsce, naciskasz przycisk na kontrolerze. Tak długo jak trzymasz przycisk, broń jest w twojej dłoni. Jeśli go puścisz, broń powraca do miejsca, z którego ją zabrałeś, czyli do paska lub za plecy. Dzięki temu możemy błyskawicznie zmienić broń, co będzie potrzebne wiele razy. Jeśli chcemy przeładować pistolet, musimy sięgnąć do paska z amunicją i wyciągnąć magazynek, lub załadować każdy pocisk pojedynczo w przypadku magnum czy strzelby. Fajne jest to, że każda broń inaczej się ładuje i odczujecie to na VR-ze. Również musimy odciągnąć zamek, aby pierwsza kula znalazła się w lufie i to też jest świetnie zrealizowane. Inaczej to będzie w zwykłym pistolecie, a inaczej w snajperce, gdzie trzeba odciągać zamek po każdym strzale. Strzelbę oczywiście również przeładowujemy po każdym strzale. Normalnie czujesz się jak jakiś mega komandos, choć z zewnątrz wygląda to na pewno dziwacznie. Jeśli przyjdzie czas na walkę, możemy zastosować dual wielding. Nie ma problemu, aby pruć z dwóch pistoletów naraz. Trzymając jedną ręką pistolet, celujemy tradycyjnie muszką i szczerbinką, co nie jest takie proste. Jeśli będziemy trzymać broń w obu dłoniach, celowanie będzie prostsze, bo szczerbinka i muszka ustawią się na sztywno, a my musimy jedynie celować. To kolejne świetne rozwiązanie. Trzymając na przykład strzelbę dwoma rękoma, ta jest stabilniejsza. Przykładając broń do oka, przechodzimy w tryb dokładnego celowania. Jeśli chcemy, możemy trzymać w jednej dłoni latarkę, w drugiej pistolet. Ogólnie korzystanie z dual wieldingu jest prostsze. Możemy się ostrzeliwać, równocześnie się na przykład lecząc. Również snajperka została w niezły sposób wykonana. Celujemy patrząc przez lunetkę. Wrażenie jest absolutnie fantastyczne. Strzelanie w Rezydencie jest niezwykle przyjemne. Zostało sprawnie rozwiązane i jeśli chcesz strzelać jak gangsta poziomo, nie ma problemu, ale zobaczysz, dlaczego tak się nie powinno strzelać. Gra oferuje wszystkie ułatwienia, aby zmniejszyć żygogenność. Choć zazwyczaj gram z płynnym obrotem, Resident się do tego nie nadaje, bo jest tutaj bardzo dużo biegania, co w połączeniu z płynnym obrotem jest niezwykle nieprzyjemne. Oczywiście wszystkie opcje możemy sobie dostosowywać, jak zaciemnienie przy szybkim ruchu itd. Niestety gra ma kilka wyjątkowo nieciekawych momentów. To na przykład zeskakiwanie z mniejszych lub większych wysokości. Nawet ja, który nie ma najmniejszych problemów z graniem na VR, czułem się wtedy nieswojo. Innymi nieprzyjemnymi momentami, choć u mnie tylko z początku, bo potem się przyzwyczaiłem, to sytuacje w cutscenkach. Kamera się rusza bez naszej ingerencji. Szczególnie na początku gry jest to bardzo odczuwalne. Ciało i mózg dziwnie reagują, gdy postać porusza się niezależnie od nas, ale jak wspomniałem, można do tego przywyknąć.
Szkoda, że gra nie oferuje zbyt wiele interakcji z otoczeniem. Odcięte ręce poruszające się w przestrzeni przenikają przez obiekty, choć w cutscenkach nie mamy nad nimi kontroli. Jednak w zasadzie w grze nie podniesiesz zupełnie niczego, co nie jest istotne. Wiem, że gra klasycznie też tak wyglądała, ale jednak w VR-ze chciałoby się podnieść nawet głupi kubek, ale nie można. Dobrze przebudowano z kolei cały interfejs. Menu jest w pełnym 3D, ale używanie przedmiotów zrealizowano trochę inaczej. Jeśli mamy potrzebny przedmiot, np. klucz do drzwi, pojawi się on przed oczami w niewielkim kwadracie. Wyjmujemy go po prostu ręką z kwadratu i możemy od razu użyć. To szybkie i eleganckie rozwiązanie, które niweluje grzebanie w kieszeni. Niestety jak w każdej grze na VR koszmarnie wypadły napisy. Wydaje się jakby były gdzieś daleko przed nami, to jest ok, ale gdy napisy pojawiają się na przykład, gdy mamy na scenie jakieś bliskie obiekty, na przykład postać, oczy zaczynają się krzyżować i mózg odmawia posłuszeństwa, aby złożyć to wszystko w całość. W takiej sytuacji pomaga zamknięcie jednego oka. Wiem, że to śmieszne, jednak problem napisów nie został do tej pory przez żadnego dewelopera rozwiązany. W poprzednio omawianym Horizonie było dokładnie to samo. Dlatego osobom ze słabszymi bebechami polecam granie bez napisów. Szkoda waszego zdrowia. Muszę przyznać, że rozgrywka jest świetna. To jedna z lepszych gier na VR-a. Bez problemu postawiłbym Residenta w jednym szeregu z Alyx. Owszem, nie ma tutaj takiej interakcji, ale to jak się gra i jakie płynie z tego doświadczenie jest naprawdę niezwykłe. Pojedynki z kilkoma przeciwnikami pompują adrenalinę. Nerwowe przeładowywanie broni, gdy widzisz, że zbliżają się przeciwnicy, jest niezwykle sugestywne. Gra podniosła mi ciśnienie w wielu momentach i chyba w żadnym tytule to się nie udało na takim poziomie jak w Village. Owszem, gra ma swoje problemy, bo to jedynie port tytułu przebudowany do VR-a, ale i tak na tym etapie Capcom naprawdę mocno nad tym popracował i za to należą się brawa. Podsumowując, Resident Evil Village to gra, która wydaje się wręcz stworzona do VR-a. Capcom się przyłożył do tego, aby doświadczenie płynące z gry było o wiele lepsze niż to na płaskim telewizorze. Tym bardziej mnie to zadziwia, że udostępnili ten patch za darmo. Tak czy tak, jeśli posiadasz PlayStation VR 2, Resident Evil 8 Village to żelazna pozycja, którą trzeba ograć. Sam nawet nie miałem zamiaru, ale jak pograłem chwilę i zobaczyłem, co się tutaj zmieniło, nie mogłem się powstrzymać, aby ukończyć grę jeszcze raz i absolutnie nie żałuję decyzji, bo było to nieliche doświadczenie, które potrafiło czasami wystrzelić z kapci. Polecam. Resident Evil Village to najlepsza rzecz, jaka spotkała PlayStation VR 2. Przynajmniej na razie. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy oraz serwera Discord.